Witam. Dziś dzięki uprzejmości ekipy ze sklepu Bajlux prezentuję takiego oto Sailora. Koshu Inden Kozakura. Koshu Inden to technika obróbki skóry, natomiast Kozakura odnosi się do zdobienia takiego w drobne kwiatki, oczywiście wiśni. Tutaj mamy dokumentację, która trochę tam wyjaśnia odnośnie tego pióra, historii i technik. Mamy oczywiście startowe naboje, mamy konwerter w zestawie, ładnie to wszystko wyściełane i tak oto to pióro się prezentuje. Oczywiście jest wykonane z metalu powleczonego skórą jelenia, na którym te białe płatki kwiatków malowane są właśnie lakierem urushi. Pozłocone są tutaj pierścienie, a jak widać skóra jest taka lekko nastroszona. Nie jest na gładko wykończona. Na górze mamy logo firmy Sailor, a na końcu tutaj taki zatrzask, który trzyma skówkę na miejscu. 14-karatowa stalówka złota, jak tutaj widzimy, spływak i sekcja, taka klasyczna stalówka grubości MF, czyli medium fine. I tak w całości pióro się prezentuje. Dość szeroki jest ten pierścień, tu właśnie z napisem Made in Japan, i po odkręceniu widzimy tutaj mamy oczywiście gwint. Jakoś mnie to nie przeszkadza w trzymaniu i tutaj po założeniu z tyłu, jako że pióro ogólnie jest niewielkie, natomiast założona skówka z tyłu trzyma się bardzo dobrze, ale niektórzy pewnie nie muszą tego zakładać z tyłu, w zależności jak ktoś trzyma. Tak jak pokazywałem wcześniej, pióro jest zasilane tylko poprzez naboje i konwertery Sailora. Tyle pierwszego rzutu oka, jeśli tak mogę powiedzieć, na to pióro. I teraz przejdźmy do wymiarów. Porównanie z parkerowskim duofoldem, z Sonetem, Lamial Star i Pelikanem 140 pokazuje, że o ile zamknięte jest jakoś w miarę długie, to bez skówki troszkę dłuższe od Pelikana, 13,5 cm z założoną skówką, bez skówki 12 cm długości. Co do średnicy sekcji to 11 mm, a średnica korpusu 13 mm. Pióro bez konwertera waży 38-39 gramów. Co do pisania, to ja uwielbiam stalówki Sailora, świetnie mi się nim pisze, ale wiem, że są tacy, którzy marudzą, że drapią, że za cienkie. Dla mnie w sam raz ta medium fine to jest taka europejska FK i troszkę można docisnąć, ale niewiele tam tego pogrubienia atramentu wychodzi. Natomiast jak zwykle przy tego typu klasy piórach to nie nabieram atramentu, tylko troszkę zamoczyłem stalówkę. Mam nadzieję, że atramentu wystarczy. No i tyle z próby pisma, natomiast samo pióro przyciąga wzrok już, można powiedzieć, bardzo daleka. Ja tutaj nie zauważyłem żadnych niedoróbek. Pierwszy raz mam do czynienia z piórem wykonanym właśnie z tego typu skóry i tak tutaj lakierowanej. Wygląda to oczywiście rewelacyjnie. Natomiast mam nadzieję, że będzie tak się długo prezentowało. Pióro mam wypożyczone tylko na krótką chwilę, a więc takie moje uwagi z użytkowania bardzo krótkiego tego pióra przedstawiłem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.